Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak usunąć prostą elektryczną usterkę w samochodzie, czyli jak wymienić bezpiecznik w układzie elektrycznym samochodu. Taka usterka w każdej chwili może się przydarzyć. Pokażę Wam, jak szybko można taką niesprawność usunąć. Po prostu nie dochodzi napięcie, nie ma napięcia w tym gniazdku. Dla przykładu włączę tu swój tester, rozdzielacz, nic się nie dzieje, napięcie nie załącza się. Oczywiście można udać się do serwisu, ale ja Wam pokażę, jak taką usterkę można w prosty sposób naprawić. Prawdopodobnie uszkodził się bezpiecznik, przepalił się po prostu i należy go wymienić. Teraz jak ten bezpiecznik zlokalizować? W większości samochodów jest tak, że skrzynka bezpieczników umieszczona jest zaraz po lewej stronie kierowcy, a na przykład tutaj z tej strony. Ale akurat w tej skrzynce tego bezpiecznika nie znajdziecie. On znajduje się w skrzynce, w drugiej skrzynce, w komorze silnika. Zaraz Wam to wszystko zademonstruję. Zanim to wszystko pokażę, małe spojrzenie na instrukcję samochodu. Nadmienić warto, że producent dopuszcza taką możliwość naprawy przez użytkownika i w instrukcji tej jest wszystko dokładnie opisane. Krótkie spojrzenie na instrukcję. To są właśnie bezpieczniki, które zabezpieczają gniazda zapalniczek, a w samochodzie są dwa, czyli z tyłu w bagażniku i z przodu w kabinie samochodu. A na schemacie skrzynki one umieszczone są w tych miejscach. Zademonstruję teraz zdjęcie pokrywy skrzynki bezpieczników. Są tutaj takie dwa zatrzaski. Uginamy je właśnie w ten sposób. Naciskamy z obu stron i po naciśnięciu obudowę tej skrzynki ściągamy. Naciskamy w taki sposób i do góry. We wnętrzu uwidacznia się ładny opis, czyli schemat elektryczny tej właśnie skrzynki bezpiecznikowej. Na schemacie można zlokalizować umieszczenie poszczególnych elementów, które załączam na zdjęciach. Ważne jest, żeby dobrze zlokalizować poszukiwany bezpiecznik. Bezpiecznik, który zabezpiecza właśnie dany obwód elektryczny w samochodzie. Zlokalizuję przepalony bezpiecznik, który zabezpiecza obwód gniazda zapalniczki umieszczonej z przodu w kabinie samochodu. Dobrze mieć pod ręką zapasowe bezpieczniki w samochodzie, ale tutaj akurat producent załączył już parę sztuk pojedynczych wartości poszczególnych bezpieczników, żeby mieć właśnie na wypadek przepalenia któregoś z nich. Załączona jest również ta biała plastikowa penseta do ich wkładania i wyciągania. W miejscu, w którym pokazuję, zlokalizowany jest bezpiecznik, który zabezpiecza gniazdo zapalniczki w kabinie samochodu. Jest to bezpiecznik oznaczony kolorem żółtym. Symbolizuje on, ten kolor, wartość 20 A tego właśnie bezpiecznika. Spójrzmy jeszcze raz na schemat i lokalizację poszczególnych elementów tej skrzynki. No dobra, bezpiecznik zlokalizowany, postaram się go teraz wyjąć i założyć nowy przy pomocy pensety, którą załączył producent. Jeszcze raz pokażę, to jest ten bezpiecznik do wymiany. Nie ma tu większej filozofii, wkładamy pensetę i bezpiecznik do góry wyciągamy. Tak wygląda bezpiecznik po wyjęciu. Dosyć często widać jego przepalenie z boku obudowy. Podpowiem jeszcze, że warto takie bezpieczniki zapasowe wozić w samochodzie, ponieważ mogą się w każdej chwili przydać. Nie jest to wysoki koszt ich zakupu. Są to bezpieczniki Mikro 2. Tak właśnie wyglądają z bliska i jeszcze raz nadmienię, że każdy kolor oznacza inną wartość w amperach tych właśnie bezpieczników. Czyli sumując, warto je mieć blisko, zawsze pod ręką, bo w każdej chwili mogą się przydać. Akurat teraz skorzystam z tych zapasowych bezpieczników, które są umieszczone w pokrywie skrzynki bezpiecznikowej.
Czynność prosta. Wsuwam nowy bezpiecznik w gniazdo w skrzynce bezpieczników. Należy uwagę zwrócić, aby dobrze wsunąć ten bezpiecznik, żeby on osiadł prawidłowo w swoim gnieździe. Połączy się on wtedy dobrze elektrycznie. Zademonstruję jeszcze, że taką operację można zrobić równie dobrze przy pomocy płaskoszczypiec wydłużonych. Wygodnie można wtedy chwycić bezpiecznik i takie coś można z powodzeniem w samochodzie zrobić. Obserwujcie, jak przebiega ten proces, a ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, ponieważ może się przydać w różnych naprawach, nie tylko samochodu. Dodam jeszcze, że przydatne linki techniczne umieściłem pod opisem i tytułem mojego filmu. Pokażę Wam jeszcze, jak sprawdzić, czy bezpiecznik jest dobry, czy nie jest przepalony, za pomocą omomierza. Sprawdzenie jest proste. Łączymy ten bezpiecznik szeregowo z elektrodami miernika i patrzymy na omomierzu, czy wychyla się wskaźnik, czy nie. Jeżeli wychyla się, bezpiecznik jest dobry, jeżeli nie, bezpiecznik jest przepalony. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak widać, proste, ale skuteczne sprawdzenie. Powtarzam jeszcze raz, nie zawsze widać w obudowie, czy faktycznie elektrody są przepalone we wnętrzu bezpiecznika, czy nie. Na koniec warto sprawdzić, czy działa układ elektryczny, w którym był umieszczony bezpiecznik, oraz uzupełnić brakujący bezpiecznik w pokrywie bezpieczników i założyć obudowę. To wszystko, słuchajcie, to wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że pomogłem Wam rozwikłać tajniki bezpieczników w samochodzie. Mam nadzieję, że film się przyda. Subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku. Zapraszam Was na moje kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.